Witam w pierwszej lekcji modułu 5. Praktyczne aspekty prowadzenia e-coachingu. Na początek kilka słów dosłownie o tym, czym jest coaching. Więc coaching jest opartym na dialogu, procesie wspierania w rozwoju. Jego celem jest uruchomienie potencjału osoby wspieranej, tzw. coachee, czy klienta, wzmocnienie w skutecznym, samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez niego zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań coach pyta, słucha, a jego obecność pomaga klientowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzyć obecne możliwości i skutecznie realizować zamierzone cele, a także wypracować rozwiązania problemów i opracować plan rozwoju. Przyjmijmy, że coaching jest zaplanowanym procesem klienta, który następuje wskutek indywidualnej, wspierającej relacji z drugą osobą, czyli z coachem. Rozwój jest procesem wzrostu, doskonalenia się, uczenia, dzięki któremu pokonujemy swoje ograniczenia i w pełni wykorzystujemy swoje możliwości. Proces to rozwój, rozwój to proces. Często taka zmiana nie jest intencjonalna, zaplanowana i przemyślana. Coaching natomiast nadaje temu strukturę, która uwzględnia bardzo zindywidualizowany, kształtowny przez swoją unikalność i wyjątkowość relacji charakter. Coaching jest metodą zadaniową i ustrukturalizowaną, choć bardzo niesformalizowaną. Proces jest do pewnego stopnia uporządkowany i zaplanowany, ma wspólne ramy, początek i koniec. Rolą coacha jest zarządzanie tym procesem i dbanie o jego ciągłość i spójność. Jak zaczyna się cały proces? Zanim rozpocznie się proces coachingu, coach i coachee spotykają się, by uzgodnić tematykę i warunki współpracy. Aby proces był efektywny, zakłada się od 6 do 12 spotkań trwających od 60 do 120 minut w odstępach 2 do 3 tygodni. Długość zależy od przebiegu procesu zaangażowania coachowanego, ewentualnej zmiany celu w trakcie procesu coachingowego. 3 kategorie zasad współpracy, jakie możemy określić w procesie coachingu. Pierwsza z nich to formalna, czyli liczba spotkań, kwestie finansowe. Druga kategoria zasad współpracy to psychologiczna, czyli zasady poufności, prawo do nieodpowiadania na niechciane pytania, odniesienia się do globalnego kodeksu etycznego. I trzecia kategoria to merytoryczna, czyli czym ten coaching jest, czym się zajmuje, w jaki sposób będziemy pracować, w jaki sposób niestety nie będziemy mogli pewnych elementów wnieść do coachingu. Taki kontrakt, który ustala się na początku sesji, nosi też nazwę spotkania kontraktowego, więc de facto to pierwsze spotkanie z coachee nazywane jest pierwszą sesją kontraktową w coachingu. W trakcie pierwszej sesji coachingowej także należy określić obszar spraw, w jakim chce pracować i jakiej zmiany chce nasz klient. Kilka typowych takich zakresów coachingu to praca z rolą, na przykład jest się pracownikiem, menedżerem, partnerem, partnerką, rodzicem. Inny zakres to praca z zespołami, czyli integracja zasobów wewnętrznych, praca nad wzmocnieniem zasobów zewnętrznych, opracowanie szczególnego planu działań prowadzącego do konkretnego celu. Więc zadaniem coacha jest wsparcie coachee, czy naszego klienta w drodze do pożądanego celu poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz zastosowanie wielu technik coachingowych, które zna odpowiednio przygotowany profesjonalny coach. Zanim wspólnie wyruszą w drogę ku celowi, coach zaprosi klienta do operacjonalizacji celu, dzięki czemu coach sprecyzuje, czy jego cel jest realistyczny, mierzalny, określony w czasie, korzystny, nieszkodliwy dla niego samego oraz jego otoczenia, prywatnego, służbowego, rodzinnego. Być może coach zechce swój cel zmodyfikować na tym etapie lub później w trakcie procesu. Niemniej jednak sprecyzowany cel zostanie zapisany, aby z czasem go nie zatrzeć. Coach zadba o użycie języka pozytywnego, na przykład czego klient chce, a nie czego nie chce, do czego zmierza, czego pragnie, co chce osiągnąć. Sformułowanie negatywne nie chcę, nie planuję, nie zamierzam sprawiają, że cel jest określony przez zaprzeczenie i prowadzi do problemu zamiast do rozwiązania. Proces nie przewiduje zgłębiania się w przeszłość i przyczyny obecnej sytuacji. Wychodzi z założenia tu i teraz i zmierza ku przyszłości. Wychodzimy z założenia, że coach ma zasób do rozwiązania swojego problemu wewnątrz siebie. Coach za zgodą coachee może udzielać informacji zwrotnej, opisać swoje obserwacje bądź użyć kojarzącej się mu z sytuacją metafory. Jednak są to sytuacje dosyć wyjątkowe.
Coach nie udziela rad, nie ocenia, nie szkoli, nie uczy. Zadaniem coachingu jest osiągnięcie celu sformułowanego przez coachi, a nie osoby trzecie. Pojęcie coach, coachee, coaching nie są tożsame ze słowami trener, słuchacz, szkolenie, ponieważ opisują one zupełnie inny proces rozwojowy. Tak jak słowa chirurg i okulista nie są stosowane zamiennie, chociaż bywa na nie ogólne określenie lekarz. Ważne jest, aby zadanie klientowi kilku kluczowych pytań służyło ustaleniu zasad współpracy. Co do zasad kontraktu w coachingu, to jest tak naprawdę indywidualna umowa, w której coach i klient wspólnie formułują, do czego dążą i jakie cele chcą zrealizować w ramach współpracy. Określają, co jest potrzebne, aby ta wspólna praca dobrze się układała, co pozwoli skutecznie osiągać cele. Precyzują, jakie zasady i wzajemne zobowiązania będą temu towarzyszyć i służyć. Określają techniczne ustalenia dotyczące miejsca spotkań, częstotliwości sesji, sposobu ich odbywania, na przykład czy sesje odbywane są podczas osobistych spotkań, czy możliwy, właśnie jak w naszym przypadku, jest kontakt przez elektroniczne dostępy do komunikatorów. Natomiast jeśli chodzi o cele i priorytety klienta, wprowadzają go trochę w rolę kapitana na statku. Nawet jeśli przy pierwszym kontrakcie klient podaje bardzo szczegółową, bardzo długą listę swoich celów do zrealizowania, zadaniem coacha jest przekazanie klientowi bieżącej kontroli nad przebiegiem całej sesji coachingowej. To klient jest ekspertem we swoim własnym życiu. W miarę postępów procesu coachingowego niektóre cele mogą być pominięte, a niektóre nabrać większej wagi. Coach dba o weryfikowanie ważności celów, dopóki nie potwierdzi się, że klient całkowicie kontroluje ten proces. Coach zdobywa zaufanie klientów podczas kontraktów na początku każdej sesji, przyjmując do wiadomości, że wizja klienta jest z szacunkiem i z planem działania osadzona w naszym kliencie. Pozwala to łatwiej koncentrować się podczas każdej rozmowy. Częstą praktyką także przy rozpoczynaniu pracy z nowym klientem jest założenie nowego folderu, segregatora, osobnej sekcji, która będzie dotyczyła postępów pracy i stosowanych metod użytych w poprzednich sesjach. Kiedy sprawy kontraktowe mamy już za sobą, przychodzi czas na ustalenie celu na proces coachingu, czyli cel na proces ten długoterminowy po tych kilkunastu sesjach, na które umówiliśmy się z klientem. Klasycznym modelem stosowanym przez coachów jest wyznaczanie celu metodą SMART, ale w naszym kursie rozpoznacie 3 dodatkowe metody rozpoznawania celów i poprawnych kryteriów formułowania tych celów coachingowych. Jeśli wrócimy natomiast do SMART-a, będzie on opisywany troszeczkę dalej, więc pozostawimy to naszej ciekawości na kilka minut do przodu. Jak wiemy, wyznaczanie celów to ważny element procesu coachingowego. Warto poświęcić na ten etap trochę uwagi i czasu, przynajmniej na całą pierwszą sesję. Doświadczenie pokazuje, że klient często kończy z innym celem niż ten, z którym przyszedł. Nie ma w tym nic złego, oznacza jedynie, że praca poszerzyła samoświadomość klienta i pomogła osadzić swoją przyszłą pracę w umyśle klienta, budując motywację i zwiększając szanse na sukces. Sam proces coachingowy nie byłby czystym coachingiem, gdyby nie praca własna naszego coachi. Za zgodą coach może poprosić o wykonanie kojarzącej się z celem pracy domowej, oczywiście pracy domowej w cudzysłowie. Może to być przeczytanie książki bardzo konkretnej, skazanej, czy obejrzenie bardzo konkretnego filmu, albo odpowiedzenie sobie na jakieś bardzo ważne, nurtujące pytanie. Może to być też wykonanie kilku kroków przybliżających do celu. Wszystko zależy od sytuacji indywidualnej naszego klienta. Wnioski z tak zwanej pracy domowej wyciąga samodzielnie coach. Jeśli zechce, może je z nami przedyskutować. Zdobytą samowiedzę może wykorzystać w całości lub częściowo albo w ogóle wcale. Przez cały proces coachingu pozostaje osobą integralną, samodzielną, wyłącznie odpowiedzialną za własne decyzje zgodnie ze swoimi potrzebami, ale też poglądami. Profesjonalny coaching zakłada, że coach i coachee są partnerami. Czas między sesjami służy odrobieniu pracy domowej, ale nie należy o tym myśleć jako o pracy domowej, która jest obciążeniem. Jest to cały proces, ponieważ proces coachingu nie dzieje się tylko na sesjach, a głównie między sesjami. Nie tylko zadania domowe są rozliczane w trakcie sesji coachingowych. Rozliczany jest także cały cel postawiony na sesję. I o ile ten cel przybliża nas do realizacji celu, który został postawiony na proces. Profesjonalny coaching zakłada, że na koniec każdej sesji
Znów ze zgodą coachi pojawiają się pytania, czy osiągnąłeś swój dzisiejszy cel, z czym wychodzisz, oraz wymiana informacji zwrotnej, która może sprowokuje coachi do dalszych dodatkowych przemyśleń. Coaching może być na każdym etapie zmieniany, więc ten cel może ewoluować, nawet w trakcie sesji. Proces coachingu rozpocznie się, kiedy coachi aktywnie zaangażuje się w pytania, zadania postawione mu przez coacha, otwarcie bądź w przemyśleniach, ponieważ nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie pytania zadawane przez coacha. Decyzja, co i kiedy coachi zrobi ze swoimi wnioskami, zależy wyłącznie od niego. W ten sposób coachi bierze odpowiedzialność za efekt coachingu. Brak zaangażowania coachi lub brak aktywności to brak pożądanego efektu coachingu. Raz rozpoczęty proces coachingowy może powstać w myślach coachi i dawać rezultaty długo po jego zakończeniu z coachem. Tym samym poznaliśmy zarówno proces coachingu, jak i strukturę sesji, jak i sposoby zadawania zadań domowych, rozliczania z tych zadań. Poznaliśmy odpowiedzialność coacha, odpowiedzialność coachi i tym samym zapraszam do kolejnej lekcji.